96 nazwisk w raporcie. Ale potem zaczęły dochodzić kolejne. Nikt nie przeżył katastrofy. Ale nie wszyscy zginęli w samolocie. Niektórzy później. Zbyt późno, by mówić o przypadku. Lista ofiar nie zamyka się w 2010 roku. To był dopiero początek. Coś ich łączyło. Teraz łączy też nas. Książki o Smoleńsku zaczynały się od katastrofy. Ale scena, którą ci zaraz pokażę, to prolog. 22 grudnia ostatni SMS, który wysłał Grzegorz Michniewicz. Czy Tomasz Arabski, który odbiera od niego wiadomość, odpisuje? Nie wiadomo. Grzegorz wieczorem siada do Skype'a. W fatalnym stanie. Dzwoni do swojego przyjaciela Pawła Gutkowskiego. W wywiadach Paweł wspomniał: może Grzesiek wiedział o jedną rzecz za dużo. 23 grudnia 2009 roku. W kancelarii premiera jest pusto. W domu w Głoskowie cisza. O 9:20 kierowca otwiera drzwi, wchodzi, zatrzymuje się. Kilka sekund patrzy w jeden punkt. Nie wzywa pomocy, nie podbiega. Stoi, bo za nim znajduje się dyrektor generalny kancelarii premiera z kablem zaciśniętym na szyi. Kilka godzin wcześniej pisał do szefa KRPM Tomasza Arabskiego: kontaktowałem się z wrogim elementem. W razie pytań jestem do dyspozycji. Tego samego dnia do Polski wraca samolot Tupolew z fabryki Olega Deripaski. Ten sam, który kilka miesięcy później rozpadnie się pod Smoleńskiem. A Michniewicz? Gość miał dostęp do każdego dokumentu z nim związanego. Każdego. Ale to pewnie przypadek. Z zeznań szeregu świadków jednoznacznie wynika, iż Grzegorz Michniewicz miał najbliższe dni dokładnie zaplanowane. W dniu 23 grudnia 2009 roku planował bowiem pojechać do Białogardu, aby z żoną i jej rodziną spędzić święta. Wszystkie jego zachowania podejmowane nie tylko w ostatnich dniach, ale także i godzinach życia wskazywały, iż plan ten chce wypełnić. Wskazuje na to choćby sporządzony przez niego wniosek urnopowy, zakup prezentów, czy też podejmowanie jeszcze późnym wieczorem 22 grudnia przygotowania do wyjazdu. Niewątpliwie więc decyzja o popełnieniu samobójstwa podjęta została nagle, pod wpływem impulsu. Podsumował prokurator Tomasz Szrecki. 8 dni i jeden komunikat, który nie powinien istnieć. 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 8:41 czasu moskiewskiego samolot z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i 96 innymi osobami na pokładzie znika z radaru. Maszyna rozbija się przy podejściu do lądowania na wojskowym lotnisku w Smoleńsku. Wśród ofiar znajduje się ksiądz pułkownik Adam Pilch, pełniący obowiązki naczelnego kapelana ewangelickiego w Wojsku Polskim. Miał 45 lat. Pośmiertnie awansowano go do stopnia generała brygady. Otrzymał również Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Zginął jak z jelu, lecąc na uroczystości upamiętniające zbrodnię katyńską. To jest fakt. Samego poranka, w przybliżeniu 20 minut po oficjalnym czasie katastrofy, pojawia się relacja o wiadomości tekstowej wysłanej z telefonu księdza Pilcha. Treść tej wiadomości to zaledwie jedno słowo: żyjemy. Odbiorcą był jego przyjaciel, biskup Mieczysław Cieślar, zastępca biskupa kościoła ewangelicko-augsburskiego. Nie ma oficjalnego potwierdzenia tej wiadomości. Żaden z operatorów sieci nie potwierdził jej istnienia. A jednak cytat tuż przed godziną 9 rano otrzymał wiadomość o treści „żyjemy”. Funkcjonuje w przestrzeni publicznej już od pierwszych dni po tragedii. Niektórzy twierdzą, że biskup Cieślar planował przekazać wiadomość odpowiednim służbom. Ale jak sam miał przyznać, bał się. Nie wiadomo dokładnie czego lub kogo. 18 kwietnia biskup Cieślar wraca z Warszawy. Uczestniczył w państwowych uroczystościach pogrzebowych ofiar katastrofy smoleńskiej. Zjeżdża z trasy w kierunku Łodzi.
Nad ranem w okolicach miejscowości Przecław jego samochód uderza czołowo w Fiata Ducato prowadzonego przez mężczyznę, który miał we krwi ponad 1 promil alkoholu. Sprawca wypadku nie zostaje tymczasowo aresztowany. Zastosowano wobec niego dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe w wysokości 30 000 złotych. Tyle mówią dokumenty. Ale to nie są przypadkowe śmierci z 2 stron tej samej granicy czasu. Zaledwie 8 dni różnicy. Zaledwie jedna decyzja, która być może nie zdążyła zostać podjęta. Nie mamy potwierdzenia, że wiadomość o treści „Żyjemy” została kiedykolwiek wysłana. Ale jej historia żyje nadal. I to nie jako fakt, lecz jako punkt skupienia. W opowieściach o tak zwanej klątwie smoleńskiej właśnie ten epizod jest jedną z pierwszych rys, przez które w rzeczywistość przecieka coś niepokojącego. Na początku czerwca 2010 roku w Moskwie zmarł Krzysztof Knysz. Z informacji medialnych wynika, że przyczyną śmierci była sepsa. Według relacji w tygodniku Fakt był ciężko chory i opuścił szpital tylko po to, by powrócić tam kilka dni później. Zmarł w wieku 38 lat. Knysz był operatorem telewizji TVN w Moskwie. Przez lata jeździł na fronty konfliktów, relacjonował dramaty w Czeczenii i Gruzji. Jako doświadczony kamerzysta zasłużył na reputację outsidera, który widzi więcej niż mówi. Z przyjaciół wspominał go Andrzej Zaucha. Wracają te wspólnie przepracowane lata i Krzysiek nie tylko jako operator, ale i przyjaciel. Po prostu był dobrym człowiekiem, godnym zaufania i jako człowiek, i jako operator. Teoretycznie nic nie łączyło jego śmierci ze Smoleńskiem, ale w narracjach społeczności internetowych i w publicznych wystąpieniach pojawiły się zarzuty. Był jednym z pierwszych operatorów na miejscu katastrofy. Udało mu się wejść na teren katastrofy wcześniej niż większość reporterów, zanim rosyjskie służby nakazały opuszczenie strefy. Materiały nagrane przez niego i współpracownika zniknęły z eteru. Zniknęły w opowieściach, a nie oficjalnie wyjaśniono ich los. Ojciec Aleksander Jacyniak, jezuita, podczas mszy za ofiary katastrofy wspomniał jego imię. Mówił o operatorze, który miał nagrać niewygodne materiały z 10 kwietnia. Zacytował: Był moskiewskim operatorem kamery faktów TVN. Według dostępnych informacji był jednym z pierwszych reporterów, którym udało się przybyć na miejsce tragedii. Nagrywane przez niego materiały telewizyjne powiązane z katastrofą zniknęły. Czy były one prawdziwą przyczyną jego śmierci? Pojawiły się też sprzeczne wersje. Niektórzy twierdzili, że zginął z powodu choroby, inni, że został zamordowany. Portal Niezależna poinformował, że niektórzy autorzy pisali o morderstwie w jego mieszkaniu przez nieznanych sprawców. Choć sam Paweł Płuska, dziennikarz TVN i przyjaciel Knyża, klarownie odrzucił narrację o tajnym zamachu, wyraźnie skrytykował użycie jego imienia w spekulacjach. Nazwał to absurdalną listą i potępił angażowanie tragedii jego kolegi w narrację bez podstaw. Krzysztof Knysz ma związek z klątwą smoleńską wyłącznie na poziomie narracji alternatywnej, nie faktograficznej. W klasycznym śledztwie nie był powiązany z dochodzeniem, bo nie był w Polsce. Był operatorem telewizyjnym TVN w Moskwie, ale zapisał się na listach seryjnego samobójcy i alternatywnych zestawień zgonów. Miał coś nagrać. Nikt nie widział tych nagrań. Uzewnętrzniły się pogłoski, że materiał zniknął i nigdy nie trafił w eter. Ojciec Aleksander Jacyniak wspomniał o nim w homilii jako o osobie, która mogła nagrać coś niewygodnego. TVN nie ujawnił, a może nie miał jego nagrań ze Smoleńska. Mówił Wiktor Walesko. Brak materiałów plus śmierć równa się pożywka dla teorii spiskowych.
Co to mówi o jego roli w klątwie smoleńskiej? Nie był postacią kluczową, ale jego obecność w narracjach alternatywnych pełni funkcję symbolu. Postronny świadek z zewnątrz systemu, który mógł przypadkiem zobaczyć zbyt wiele, a potem zniknął. To bardziej duch obecności, cień, nie konkretna osoba z dostępem do tajemnic. Przez to właśnie jego przypadek działa tak dobrze w długiej formie. Niedopowiedziana, peryferyjna śmierć zyskuje dziwną wagę, bo nie wiadomo, czy coś ukrywa, czy po prostu nic tam nie było. Ciemne archiwum firmy Stratfor. Austin, Texas, USA. Fred Barton siedzi przy monitorze. Jego palce poruszają się wolno, pisząc coś, czego nie wypada zapamiętać. 22 kwietnia, rok 2010. Tego maila nie pisze się na pokaz. W świecie, gdzie wszystko zostaje w logach, on pisał tak, by ślad prowadził donikąd. Tytuł Smoleńsk. Źródło rosyjskie. Siergiej Tretiakow twierdzi, że Rosjanie celowo nie pozwolili na lądowanie samolotu w Smoleńsku. Rosjanie nie chcieli ofiary, chcieli chaosu. Wiedzieli, że Lech Kaczyński nie odpuści. Albo zmusi pilotów do lądowania, albo zawrócą. W obu przypadkach plan uroczystości mordu katyńskiego zostaje zniszczony. Barton klika wyślij i zamyka skrzynkę. Odpowiedź przychodzi po kilku minutach. Marko Papic, inny analityk Stratforu, dodaje niewiele. Moje źródła mówią to samo. Tylko tyle. W tym środowisku więcej znaczy mniej, a mniej potrafi znaczyć wszystko. Dom Tretiakowa, Sarasota, Floryda. 13 czerwca 2010. Niedziela wieczór. Siergiej Tretiakow zdejmuje marynarkę. Siedzi sam, jak zwykle. Nie lubi rozmawiać. W tle gra radio. Jakieś wiadomości o Białorusi. Bierze widelec, wbija go w kawałek mięsa i zaczyna jeść. Ale coś nie gra. Zamyka usta i nagle ciało zaczyna się szarpać. Ręka szybciej niż myśli łapie się za gardło. Oczy rozszerzają się z przerażenia. Jego ciało rzuca się do przodu, walczy o każdy oddech, który już nie nadejdzie. Słychać tylko dławiący, chaotyczny wdech. Nagle ciało opada, zastyga, a walka się kończy. Вне россиян есть разные готовые сценарии, которые можно достать с полки и запустить, если Путин примет такое решение. Tak miał powiedzieć Fredowi Bartonowi w e-mailu z 22 kwietnia. W tej narracji Tretiakow nie był komentatorem, który snuje przypuszczenia zza biurka. Przez dekady pełnił funkcje operacyjne w SVR, rosyjskim odpowiedniku CIA. Po ucieczce jego informacje uruchomiły najgłębszą operację kontrwywiadowczą od czasów zimnej wojny. Siergiej Tretiakow, jeden z najwyżej postawionych uciekinierów GRU. Jeden z tych, którzy rozumieli sposób myślenia Moskwy, nie z książek, a z życia. Gdy mówił o gotowych scenariuszach ściąganych z półki, jeśli Putin tego zechce, nie używał metafory. W jego ustach to było zdanie predykcyjne. Zginął dokładnie tak, jak powinien zginąć ktoś, kto wiedział za dużo. Na zawał serca. Miał 53 lata. Wcześniej żadnych problemów zdrowotnych. Tej piątkowej nocy Wróbel wyszedł przed drzwi domu. W polarze, w pantoflach domowych, bez telefonu. Tak twierdzi córka, która następnego dnia zgłosiła jego zaginięcie. Eugeniusz Wróbel, były wiceminister transportu z ramienia PiS, ekspert systemów sterowania lotem i nawigacji satelitarnej. Ekspert, którego opinią mogłaby się posłużyć prokuratura przy ocenie raportu MAK o Smoleńsku. Zginął miesiące po katastrofie, ale 3 dni przed publikacją tych analiz MAK. W prywatnych rozmowach pozwolił sobie na przerażające zdanie. Mówił, że wrak stojący na lotnisku Smoleńsk-Sewiernej to nie ten sam Tupolew, w którym leciała polska delegacja. To zdanie, wyrwane z półprywatnych konwersacji, brzmiało jak detonacja, bo nie było rzucane przez blogera czy emeryta z zabiórka. Wypowiadał je człowiek, który znał wszystkie protokoły i standardy lotnicze od środka. Wróbel miał jeszcze jedną cechę, która w takiej historii jest jak podpis na wyroku.
był zbyt kompetentny, by się pomylić. Październik 2010 roku. Do publikacji raportu MAC zostały 3 dni. Dokument miał ostatecznie wyjaśnić przyczyny katastrofy w Smoleńsku. Nieoficjalne zamknięcie ust wszystkim, którzy jeszcze zadawali pytania. Wróbel wiedział, że jeśli raport będzie oparty na fałszywych danych, ktoś z jego kompetencjami mógłby to udowodnić. To był język, którego Rosjanie i komisje śledcze bali się najbardziej. Dzień później media donoszą: znaleziono ciało w Zalewie Rybnickim. Nie ciało. Fragmenty poćwiartowane piłą. Należało do Edwarda Wróbla. Został zamordowany przez własnego syna, który rzekomo miał od lat chorobę psychiczną. Absurd, który staje się jeszcze cięższy, gdy wiemy, że jego matka była psychiatrą przez 20 lat, ale nigdy nie zauważyła jego objawów. A więc syn ów, zmysłów nie utraciwszy, początkowo do zbrodni się przyznał, by potem swoje słowa cofnąć. Powiadają, iż owładnięty szałem poćwiartował ojca piłą. Lecz ówdzie, gdzie czyn ten miał się dokonać, niczym grób pusty milczy, ni śladu ohydnego czynu nie nosząc. Historia, która miała pasować do nagłówków, tragiczny rodzinny dramat, zero polityki, zero Smoleńska, ale ta opowieść ma zbyt wiele dziur. Gdyby spojrzeć na daty, nagle widać schemat. Wróbel odlatuje 3 dni przed publikacją raportu MAC. Był w niebezpieczeństwie, bo mógł podważyć zgodność wraku z prawdziwym Tupolewem. Zamiast tego jego głos został wymazany w sposób ostateczny. Wzór powtarza się jak echo. Ludzie, którzy mogli mówić za dużo o Smoleńsku, odchodzą nagle w tragicznych i dziwnych okolicznościach. Oficjalne narracje zawsze są inne. Samobójstwa, wypadki, zawały, rodzinne tragedie. Ale gdy patrzysz na całość, nagle nie widać pojedynczych historii. Widać serię. To historia, która zostawia ślad. Historie ludzi, których prawda zabrała zbyt szybko. Ich życie przerwały zdarzenia, które trudno wyjaśnić. Zostają pytania, na które nadal nie ma odpowiedzi. Pamięć o nich to nie tylko wspomnienie, ale wezwanie i też wyzwanie, by nie zapominać i dążyć do prawdy. Sprawiedliwość to coś więcej niż puste słowo. To cel, który wciąż jest do osiągnięcia. Prawda jest ukryta, ale trwa wiecznie i kiedyś rozświetli wszystko, co dziś pozostaje w cieniu. Cienie przeszłości nadal rzucają swoje długie ramiona. Poznałeś preludium tej całej historii. Księga została otwarta. Czeka nas ciąg dalszy. Prawda jest tu, ale tylko dla tych, którzy śledzą dalej. Subskrybuj, skomentuj i nie zapomnij o nas. Dziennikarz znika bez śladu. Trop prowadzi do najpotężniejszych ludzi w państwie. Obejrzyj poprzedni odcinek o historii Jarosława Ziętary. In Arcana Imperii.